Witajcie. Dzisiaj przeniesiemy się wspólnie do gorącego lata 1978 roku, by przyjrzeć się bliżej kompozycji, która z pozoru brzmi jak beztroska, niemal dziecięca piosenka popowa. Utworowi, który jednak przy bliższym poznaniu okazuje się technicznym majstersztykiem, a jego premiera wywołała jeden z największych skandali obyczajowych w historii muzyki rockowej. Porozmawiajmy o Bicycle Race. Kiedy słyszy się ten utwór po raz pierwszy, łatwo ulec złudzeniu, że to tylko chwytliwy, radosny numer napisany dla żartu. Freddie Mercury, śpiewający o tym, że chce po prostu jeździć na rowerze, przeplatany masą odniesień do ówczesnej popkultury, od Gwiezdnych Wojen po Szczęki. Pod tą popową fasadą kryje się misterna, niezwykle skomplikowana struktura harmoniczna, która płynnie i bez wysiłku zmienia metrum, przypominając pod tym względem monumentalne Bohemian Rhapsody czy The Millionaire Waltz. Jak to się stało, że banalna obserwacja kolaży doprowadziła do powstania tak złożonego dzieła? Aby zrozumieć początek tej historii, musimy cofnąć się do lipca 1978 roku. Zespół Queen przebywał wówczas w Mountain Studios w szwajcarskim Montreux, pracując nad materiałem na swój nowy, niezwykle zróżnicowany stylistycznie album pod tytułem Jazz. Dokładnie 19 lipca 1978 roku przez miasto i okoliczne górzyste tereny przejeżdżała trasa legendarnego wyścigu kolarskiego Tour de France. Freddie, obserwując z okna hotelu zmagania kolarzy, został nagle porwany pasją do tego sportu. Legenda głosi, że urzekła go estetyka tego widowiska, determinacja zawodników oraz ich niesamowicie wyrzeźbione, umięśnione nogi. To właśnie ta chwila czystej inspiracji pchnęła go do natychmiastowego napisania utworu poświęconego rowerom. Co ciekawe, Freddie zasugerował Brianowi Mayowi, by ten napisał własną wersję lub odpowiedź na ten temat. May podjął rękawice i tak powstał utwór Fat Bottom Girls. Choć piosenka Briana ostatecznie nie miała nic wspólnego z rowerami, oba utwory stały się nierozerwalnymi bliźniakami, wydanymi później na jednym singlu jako podwójna strona A. I tu ciekawostka, a w zasadzie mrugnięcie okiem do słuchacza. W Bicycle Race w pewnym momencie chórki śpiewają Fat Bottom Girls, they'll be riding today. Przejdźmy teraz do samej muzyki, bo to co Freddie stworzył na poziomie kompozycji do dziś wprawia teoretyków w osłupienie. Choć utwór brzmi lekko, dla muzyków grających na gitarach był i jest prawdziwym koszmarem wykonawczym. Dlaczego? Oddajmy głos samemu Brianowi Mayowi, który po latach w 2000 roku wspominał to tak. Freddie pisał w bardzo dziwnych tonacjach. Większość zespołów gitarowych gra w A, E, D czy G. Ale większość naszych rzeczy, szczególnie piosenki Freddiego, była w dziwacznych tonacjach, do których jego palce naturalnie wędrowały. S-dur, F-dur, As-dur. To są ostatnie rzeczy, jakie chcesz grać na gitarze, więc jako gitarzysta jesteś zmuszony do szukania zupełnie nowych akordów. Piosenki takie jak Bicycle Race mają w sobie miliard akordów. Struktura piosenki jest gęsta i nieprzewidywalna. Refryny są niesione przez misterne, fortepianowe arpeggia Freddiego, a tekst naszpikowany jest popkulturowymi ikonami końca lat 70. Freddie deklaruje w nim swoją niezależność, odrzucając narzucone autorytety czy mody. Śpiewa m.in., że nie wierzy w Piotrusia Pana, Supermana czy prezydenta USA i ma gdzieś szczęki Spielberga. To manifest wolności jednostki ujęty w ramy dynamicznej miniatury progresywnej. No i nie zapominajmy o bodaj najbardziej ikonicznym momencie tego utworu. Solo na dzwonkach rowerowych. Około minuty i 45 sekundy, tuż przed solówką gitarową Briana, następuje 20-sekundowa pauza, w której słyszymy symfonię dzwonków. To nie były efekty z taśmy syntezatora. Peter Hinz, ówczesny szef ekipy technicznej Queen, wspominał, że aby zrealizować wizję Freddiego, technicy musieli dosłownie przeszukać i wykupić wszystkie dzwonki z każdego okolicznego sklepu rowerowego w Montreux, szukając różnych tonacji i brzmień. Jednak to, co najbardziej zapisało się w pamięci masowej, to kampania promocyjna oraz teledysk reżyserii Denisa de Valensa. Queen zawsze lubił rozmach i prowokacje, ale to, co się wydarzyło 17 września 1978 roku na stadionie Greyhound w Wimbledonie, przeszło wszelkie oczekiwania. Zespół, przebywając w tym czasie na tzw. podatkowym uchodźstwie we Francji, nie mógł osobiście pojawić się na planie w Londynie. Roy Thomas Baker, słynny producent, wspominał to z rozbawieniem jako ogromne rozczarowanie dla zespołu, który z oddali, ze studia Super Beer w Alpach, próbował koordynować nagrania.
Na potrzeby teledysku i sesji fotograficznej wynajęto 65 profesjonalnych modelek, które miały wziąć udział w wyścigu rowerowym wokół stadionu zupełnie nago. Z tym wydarzeniem wiąże się genialna anegdota, którą uwielbiają wszyscy fani Queen. Otóż rowery zostały wypożyczone od znanej brytyjskiej sieci Halfords. Kiedy przedstawiciele firmy dowiedzieli się, w jaki sposób ich produkt był testowany i że modelki jeździły na nich bez ubrań, kategorycznie odmówili przyjęcia sprzętu z powrotem, dopóki zespół nie zapłacił za wymianę wszystkich 65 siodełek rowerowych. Zdjęcie z tego legendarnego wyścigu miało zostać dołączone jako rozkładany plakat do brytyjskiego wydania albumu Jazz. Reakcja purytańskiego rynku była natychmiastowa. W Stanach Zjednoczonych wytwórnia Elektra natychmiast usunęła plakat z pierwszych wydań płyty pod naciskiem zszokowanych sklepów muzycznych. Co więcej, brytyjska wytwórnia EMI kategorycznie odmówiła umieszczania wizerunku nagiej modelki na okładce samego singla. Aby singiel w ogóle mógł trafić na półki, grafik musiał pośpiesznie dorysować modelce na zdjęciu parę majtek. Freddie Mercury, pytany o te kontrowersje, odpowiadał w swoim stylu, z charakterystycznym humorem i dystansem. To jest bezczelne, niegrzeczne, ale na pewno nielubieżne. Niektóre sklepy, wiecie, nie chcą wystawiać naszego plakatu. Myślę, że po prostu niektórzy ludzie nie lubią patrzeć na nagie panie. Media nie były jednak tak pobłażliwe. Prasa rzuciła się na zespół, oskarżając ich o zły smak, wulgarność i tanią prowokację. Najdalej poszedł legendarny krytyk magazynu Rolling Stone Dave Marsh, który kompletnie zszokowany napisał bezlitosne i wręcz absurdalne słowa. Queen może być pierwszym prawdziwie faszystowskim zespołem rockowym. Całość sprawia, że zastanawiam się, dlaczego ktokolwiek miałby dogadać tym dziwakom i ich zanieczyszczającym umysły pomysłom. Po latach, w 2008 roku, Brian May podszedł do tematu z dużo większą autorefleksją, przyznając szczerze. Byłem wtedy inną osobą. Wszyscy byliśmy. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę tego dobrze nie przemyśleliśmy. Nie mieliśmy intencji, by kogokolwiek urazić. Dzisiejsi krytycy, spoglądając wstecz, zauważają, że choć w latach 70. uchodziło to za Jolly Jape, czyli wesoły żart w duchu angielskiego humoru z nadmorskich pocztówek, dzisiaj taki koncept marketingowy wzbudziłby ogromne zarzuty o mizoginię i uprzedmiotowienie kobiet. Freddie Mercury uwielbiał ucierać nosa cenzorom. Kiedy Elektra usunęła plakaty z USA, postanowił odegrać się na żywo. Podczas słynnego koncertu w Madison Square Garden w Nowym Jorku 17 listopada 1978 roku zespół wykonał Bicycle Race, a Freddie śpiewał otoczony na scenie przez całą grupę młodych kobiet jadących na rowerach wokół niego. To był genialny widowiskowy psztyczek w nos dla amerykańskiej pruderii. Mimo ogromnego sukcesu komercyjnego singla, który dotarł do 11 miejsca w UK i 24 w USA, życie Bicycle Race na koncertach było zaskakująco krótkie. Utwór stanowił stały element wielkich wiązanek, tzw. medleyów, zespołu w latach 1978–79. Został jednak porzucony po festiwalu w Saarbrücken w sierpniu 1979 roku i Queen już nigdy więcej nie wykonał go na żywo. Sam teledysk w swojej oryginalnej, niepociętej wersji musiał czekać na oficjalne wydanie aż do 2002 roku, kiedy pojawił się na DVD Greatest Video Hits 1. Podsumowując, Bicycle Race to esencja Queen z okresu albumu Jazz. Piosenka czysta, bezpośrednia, niesamowicie chwytliwa, a jednocześnie będąca dowodem na kompozytorski geniusz Freddie'ego Mercury'ego, który potrafił zamknąć prog-rockową złożoność w 3-minutowej popowej pigułce. Jeśli ten odcinek przypadł Ci do gustu, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Napisz też w komentarzu, co najbardziej Cię zaskoczyło, albo jaki temat chciałbyś zobaczyć w następnym odcinku. A jeśli chcesz wesprzeć rozwój kanału, możesz postawić mi wirtualną kawę. Każde takie wsparcie pomaga tworzyć kolejne materiały i poświęcać jeszcze więcej czasu na ich przygotowanie. Dzięki jeszcze raz za obecność i do zobaczenia w następnym odcinku.